Rozpoczynamy drugi dzień na trasie Via Claudia Augusta. Noc spędziliśmy w Augsburgu, w mieście bardzo ciekawym historycznie. Zostało ono założone przez starożytnych Rzymian jako kolonia wojskowa, która nosiła wtedy nazwę Augusta Vindelicorum. Pierwszy człon nazwy oczywiście na cześć cesarza Augusta, a drugi był związany z plemieniem Windelików, którzy zamieszkiwali okoliczne tereny. Dzisiaj odcinek nieco ponad 60-kilometrowy do Hohenwart. Trasa zapowiada się spokojnie, co nie znaczy, że bez wysiłku. Fragment szlaku Via Claudia Augusta tuż za Augsburgiem prowadzi przez las, gładką asfaltową nawierzchnią. Jedzie się tutaj bardzo, bardzo dobrze. km za Augsburgiem, piękna, gładka, asfaltowa jezdnia zmieniła nam się w jezdnię szutrową. Dodatkowo wiatr wieje nam w twarze, ale i tak jedzie się całkiem sympatycznie i dobrze. Mijamy bardzo urokliwe jeziorko Ilzessee o krystalicznie czystej wodzie i w wielu miejscach wyznaczonych do odpoczynku i kąpieli. Dzisiaj mamy co prawda bardzo chłodny dzień, temperatura nie przekracza 20 stopni, wieje dość silny i chłodny wiatr, a dodatkowo zapowiedziane zostały przelotne deszcze, więc chętnych do kąpieli nie widać. Natomiast wyobrażam sobie, że gdy jest słoneczny, ciepły dzień, to amatorów wypoczynku nad wodą na pewno tutaj nie brakuje. Lekko próbują nas atakować ciemne chmury, ale na razie nie pada z nich deszcz, więc jedziemy z optymizmem. Na 20 km trasy napotykamy kolejny kamień milowy, wskazujący, że cały czas trzymamy się szlaku Via Claudia Augusta. Jesteśmy mniej więcej w połowie trasy. Wjechaliśmy do miejscowości Untermeitingen i tutaj postanowiliśmy zrobić krótką przerwę na kawę i odpoczynek. Zatrzymaliśmy się na chwilę przy ścieżce. Szlak jest tutaj dobrze oznakowany, a co jakiś czas można trafić na stacje serwisowe dla rowerów z pompką i podstawowymi narzędziami. Co ważne, w większości narzędzia są sprawne, a to wcale nie jest takie oczywiste w innych miejscach. Przejeżdżamy teraz jeden z najbardziej malowniczych fragmentów dzisiejszego etapu. Jedynym zmartwieniem, ale na razie lekkim, są gęstniejące wokół nas chmury, ale tak jak mówiłem wcześniej, jedziemy z nadzieją, że deszcz nas ominie. Blisko 50 km dzisiejszego etapu spotykamy kolejny kamień milowy.
Przed nami ostatnie 10 km dzisiejszego etapu. Deszcz krąży wokół nas, ale na razie tylko lekko pokropiło. Natomiast wiatr wieje nam w twarze, więc przynajmniej czujemy, że jedziemy. I po to tu przyjechaliśmy. A oto jedyni lokalni kibice, którzy z zainteresowaniem nas obserwują. Tuż przed końcem etapu zatrzymaliśmy się w małej wiosce Oberdiesen i tutaj natknęliśmy się na małą ciekawostkę, ponieważ w XIX wieku mieszkańcy wioski posadzili tutaj dwie lipy pokoju. Jedna stoi do dzisiaj, a druga ucierpiała w czasie burzy w 1958 roku, jak się dowiedzieliśmy, i została ścięta. W jej miejscu stoi ten oto słup majowy. Obie lipy zostały posadzone przez miejscowego nauczyciela oraz pastora. Miały one upamiętniać ofiary I wojny światowej. To, co słychać, to nie dzwony kościelne, ale dzwonki zawieszone na szyjach tych sympatycznych, pasących się krów. Rzeka Lech o zmierzchu wydaje się cicha i spokojna, ale kiedy przychodzą roztopy albo ulewne deszcze, na pewno potrafi dokonać strasznych spustoszeń. W pobliskiej kapliczce są zaznaczone miejsca, jak wysoko sięgała woda. Oto dowód. Aż tutaj sięgała woda w 1940 roku. Ciekawe miejsce. Mała kaplica, otwarta. Na ołtarzu znajduje się zeszyt z intencjami modlitewnymi, pewnie tutejszych mieszkańców. W kącie odnaleźliśmy cały stos takich zeszytów. Drugi dzień naszej wyprawy za nami. Odcinek może nie był zbyt wymagający, ale trochę się zmęczyliśmy, głównie ze względu na wiatr, który przez większość etapu wiał nam w twarze. Teraz mamy trochę czasu na odpoczynek i planowanie kolejnych odcinków. Powoli zbliżamy się do gór, a to oznacza, że oswajamy się z myślą o podjazdach, ale także o ekscytujących zjazdach.